siemanko, dziś relaksująca i rekreacyjna próba autostradowa. Srebrna, wielka larwa, ale ja pierniczę, jaka to jest rzadka konfiguracja. W dodatku ten samochód ma przejechane 426 000 kilometrów. I co jeszcze ciekawsze, ma się bardzo dobrze. Mercedes V222, bo jest to long, w wersji S300 Bluetech Hybrid. Słyszeliście w ogóle o czymś takim? No właśnie, możecie być nawet mercedesiarzami, a pierwszy raz widzicie coś takiego. W ogóle ta maszyna została mi udostępniona do testu przez dealera aut używanych Auto Comfort spod Szczecina, z Morzyczyna. Ojej, w ogóle od czego tutaj zacząć? No jest to V222, nie W222, bo wersja przedłużana. I tak, jeśli chodzi o napęd, jest to klasyczna hybryda, nie typu plug-in, normalna hybryda. Więc rzecz jasna, mamy tutaj dwa silniki, ale w tym przypadku bardzo nieszablonowo, bo spalinowy to turbodieselek, czterocylindrowy, 2143 cm3. Generuje on 204 konie mechaniczne oraz 500 Nm. Oraz jeszcze tutaj mamy też silnik elektryczny. Ten generuje 27 koni mechanicznych i 250 Nm. Łącznie, tak jak Mercedes tutaj deklaruje, mamy 231 koni i 750 Nm. Na silniku elektrycznym zrobimy, jak się postaramy, kilka kilometrów i maksymalną prędkość, jaką możemy osiągnąć, ja wiem, 60-70 km na godzinę. I właśnie jako, że to próba autostradowa, no to osiągi, maszyna w ogóle waży ponad 2000 kg, 2035 jakoś, do pierwszej setki. Według deklaracji producenta powinna rozpędzać się w 7,6 sekundy, a prędkość maksymalna to 240 km na godzinę. Ale jeśli mowa o przyspieszeniu i prędkości maksymalnej, no to rzecz jasna powinniśmy tutaj skorzystać z pełnego potencjału, jaki oferuje nam układ hybrydowy. Tak, żeby osiągnąć takie 240 km na godzinę, trzeba tutaj skorzystać z maksymalnych parametrów silnika spalinowego oraz elektrycznego i silnik elektryczny powinien mieć tak całkiem nieźle naładowaną baterię. Wtedy jest tutaj taki boost. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Mam nadzieję, że tak. I w związku z tym wolę o tym wspomnieć, bo nie wiem, czy akurat uda mi się utrzymać maksymalny, czy tam jakiś wyższy poziom naładowania baterii, by po prostu maksymalnie pojechać tym samochodem. No i zobaczymy. Tak jak mówiłem na początku filmu, będzie to taka rekreacyjna próba autostradowa. No największa spina tutaj będzie podczas testu zużycia paliwa. Ale teścik zużycia paliwa nakręcę dla Was jutro. Dziś kołbasa, ruszamy. Myślę, że możemy palić maszynę. Jest ona już odpalona. Jak to hybrydka? W sensie wiecie, no ten cały układ hybrydowy jest już aktywny. Czuję, ciepłe powietrze leci. Ale jest w trybie elektrycznym. No i co? Dajemy sobie D. Może wykasujemy zużycie paliwa. Kurczę, 27-konny silnik elektryczny plus 2.2 Bluetech, 2.2 dieselek, no po prostu w S-klasie. Jak na razie średnie zużycie paliwa 0. Patrzcie, w ogóle jaki Hyundai dziwny. Wygląda tak dziwnie jak elektryk, ale nie jest to elektryk, to spalinówka. Ciekawa sprawa. No i dobra. Też niesamowitym smaczkiem tutaj jest to, że mamy... Ile tutaj jest dokładnie? 426 000 kilometrów nalotu. Proszę, jak tutaj się bujamy w tych skórach, aż myślałem, czy tutaj muzykę z Titanica nie podłożyć w tle. A może i bym podłożył. No i dobra, ciśniemy. No kurczę, i fajnie, tutaj się nawet to auto odpycha, no bądźmy obiektywni. Wiecie, 231 koni, ale 750 Nm. No i jak po prostu deptamy do dechy, no to po prostu i silnik elektryczny, i spalinowy tutaj nas napędzają jednocześnie. Wiecie, na trasie jak się leci hybrydą taką klasyczną, no to nie tak, że powyżej jakiejś prędkości, no to już tylko spalinówka działa. Nie, elektryk tutaj, silnik elektryczny pomaga ciągle spalinowemu. Zwalniamy, bo kontrola, ja tutaj sobie dam tryb E. Także silnik już, proszę bardzo, mi się wyłączył. Koniecznie trzeba będzie wziąć na test eco-drivingowy ten samochód. Koniecznie! W takiej S-klasie, w Golfiku, myślę, że nie wyglądam przypałowo.
Jeszcze srebrna, bez żadnych AMG pakietów. Tak jak ostatnio była 221, tylko krótka, ale też srebrna, bez żadnych pakietów. Taka w klimacie Keniego G. Nie. No gdzie kontrola? W ogóle się ogoliłem, no kurczę, wyglądam jak Mroczek. Trzeci zagubiony brat Mroczków. Taki, który kurczę chciał być indywidualistą i zamiast grać w M jak miłość, kręci próby autostradowe na Kołbaskowie. No dobra, wjeżdżamy. Mam nadzieję, że perspektywa będzie ok. I co? Bez ograniczeń prędkości odcinek i deptamy. O kurczę, w tryb S. O! Bateria 50%. No, tutaj będzie nam ubywać prądu. Przynajmniej powinno. Tak, ubywa trochę. No. Paczka 9 do drugiego mostu. No. Nie, tutaj jest za bardzo pod górę. A patrzcie. No 31 sekund, minus 1%, ale to był za dziwny pomiar, taki zakalec wyszedł. Najpierw ostro z góry, potem ostro pod górę, no i takie to było, trzeba będzie jeszcze raz to zmierzyć. No tak, wpisane ma auto 240 km na godzinę. Tutaj wiadomo, wyjdzie wyższe zużycie paliwa. No czekajcie, takie 200 km na godzinę. Jak tutaj damy sobie tryb sport, teraz dałem zawieszenia. Nie, w komforcie lecimy. Tryb Eco. 7 bieg. 200 km na godzinę licznikowe dajmy na to. No to mamy takie 3000. No 3032 obroty. Przy 200 km na godzinę, przecież to jest taka prędkość, proszę Państwa, w Polsce to bym był bandytą, po prostu bandytą. A tutaj to legal i to jeszcze w S-klasie, to jest w ogóle taka fajna prędkość do opowiadania. No zobaczcie na ten kokpit Mercedes-Benz, pięknie. Aż tutaj, kurczę, aż się petrolhead rozpłynął. Ja lubię takie właśnie larwy, bulwy, tytaniki drogowe. 140 km na godzinę. No to mamy już 2128 obrotów i 120. O, to już chce mi tutaj maszyna odłączać silnik spalinowy i na elektryku sobie cisnąć. Taki tryb żeglowania, powiedzmy, tutaj jest. Do końca nie wiem, czy to jest tryb żeglowania, czy hamujemy silnikiem, czy tam na skrzyni biegów. Chyba tak. W każdym razie wyłącza nam się silnik spalinowy i 120 mamy obrotów 1860 gdzieś. No patrzcie, jadąc 120 km na godzinę, powiedzmy, czy tam 140, 200 nawet, czy coś takiego, po prostu nie wciskając do dechy, w ogóle tutaj nie słychać, że mamy 4-cylindrowego diesla pod maską. Przecież wiadomo, zawsze 4-cylindrowego diesla słychać, ale tutaj nie. No, nawet powoli tak się napędzamy. Nic. Normalnie jak w aucie elektrycznym. Nie ma żadnych wibracji, niczego. Dieselek tutaj pracuje. W ogóle silnika tutaj nie słychać. Patrzcie. No. Dopiero jak depnąłem do dechy i też nie za bardzo go tutaj słychać. Może tak powyżej tak 3500 obrotów i ciśniemy, no to trochę tam go będzie słychać, ale tak to panie drogi. No i tutaj niestety musimy odpuścić, bo wyprzedzanko. Średnie zużycie paliwa już 11,9. Niesamowicie dziwna jest ta S-klasa, ale taka mega pozytywna. Ole, tutaj zestawik, tak zabaweczkę. Ale kurczę, jak Titanikiem się płynie jeszcze na tych felgach mniejszych. Aerodynamiczne podejrzewam one są, mniejsze, takie płaskie dosyć. Wielkie
oponki, takie bąblowate chlebówki, buły. No dobra, tutaj udamy, że też tak ciężarówkowo wyprzedzamy. I może 100-200. O. Pięknie się tym samochodem jedzie. No kurczę pieczone, przecież to jest wóz stworzony na trasy. Ale ciekawe, jaki tutaj zasięg on jest w stanie osiągnąć na baku. Ma spory bak, niskie zużycie paliwa. I cyk. No, 36 sekund. No, tak powoli się jeszcze buja ten samochód, ale takie 218 km na godzinę. Pojedziemy sobie do drugiego mostu. Znaczy, do drugiego wiaduktu, mostu. Zawrócimy sobie na Szwed, nie na Szmyl. Ja widzę, jak się depcze tym samochodem do dechy, to spada tutaj poziom baterii, tak do 50% i chyba silnik elektryczny wtedy już nam nie pomaga. Tak 51% już nie chce, już wtedy to już jakby zatrzymuje się i wymaga chyba doładowania. No wiecie, ponad 2 tony masy własnej. Jest to najsłabszy silnik w S-klasie, 231 koni mechanicznych, jeszcze long, ale bym latał w trasę tym samochodem, no bajeczka, tylko niepotrzebnie tak szybko, to ja bym nie latał, ja bym sobie jeździł 120-130 na tempomacie, no idealnie. I proszę bardzo, zjazd, zrobimy sobie soundcheck. 4-cylindrowy dieselek pod maską, którego w środku nie słychać, z zewnątrz tutaj też za dużo nie będzie słychać z pewnością. Nie, aż nie przystoi tutaj robić soundchecku, ale Boże święty, no dobra. Lekkie zamruczenie, dosłownie lekkie zamruczenie, takie... Coś takiego. Prowadzenie takiego bombowca. Patrzcie, on ma wysokie opony tutaj, ten wóz, a praktycznie w ogóle się nie przechyla. Jakoś mądrze tutaj jest rozwiązany ten Airmatic, że po prostu gdy jedziemy, no to tak to się bujamy, ale na boki nie za bardzo. Troszeczkę jak na żyroskopie jakimś. Teraz w ogóle mamy na komfort, no na sport jeszcze możemy sobie zawieszenie tutaj wrzucić. No praktycznie tutaj na oponach się bujanka jest. A takim autem to się na komforcie powinno jechać. Oczywiście auto się obniża powyżej jakiejś prędkości. Normalnie tutaj szybciej wchodzę w zakręt, ale tutaj w ogóle mnie nie kusi, żeby jakoś przyspieszać, czy nie wiadomo jak jechać, bez sensu. No nie są tu priorytetem osiągi tego samochodu jakieś nie wiadomo jakie. No teraz też mi tutaj chce jeszcze pomóc. Teraz to ja już nie potrzebuję e-drive'a. Tak powolutku będę się bujał tym samochodem. 240 km na godzinę prędkość maksymalna jest tutaj wpisana, ale nie wiem, czy ją osiągniemy. Musiałbym po prostu zwolnić, podładować tą baterię i wtedy z podwójną mocą dać czadu. I okej, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. 100-200 sobie w ogóle zmierzyliśmy. Prędkość, jaką osiągnęliśmy, to 218 km na godzinę i nie była to prędkość maksymalna. Tak jak wspomniałem, trzeba byłoby mieć naładowaną baterię i depnąć wtedy do dechy. Widzicie, ten samochód nie został stworzony do takich stricte prób autostradowych, jak na przykład AMG, czy nawet normalne diesle. Nie, tutaj priorytetem będzie po prostu eco-drivingowa taka przygoda. Normalne śmiganko w trasy, nie jakieś szarpanie jak zwierzę. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się.